Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka jest strona bierna. Zaczynamy. Na początku chciałem pokazać Wam kilka przykładów i chciałbym, żebyście czytając i słuchając tych przykładów pomyśleli, zastanowili się, jak tworzymy właśnie stronę bierną w języku polskim. Dzieci posprzątały dom, to jest strona czynna i teraz przekształcamy na stronę bierną i w stronie biernej to dom został posprzątany przez dzieci. Następnie mama ugotowała pyszny obiad. Pyszny obiad został ugotowany przez mamę. I jeszcze jeden przykład. Ta firma budowała ten budynek 10 lat. Ten budynek był budowany przez tę firmę 10 lat. Na początku oczywiście jest podmiot. Następnie mamy dwa czasowniki. Albo czasownik być, albo czasownik zostać. Czasownika być używamy z czasownikami niedokonanymi. Natomiast czasownika zostać używamy z czasownikami dokonanymi. Następnie mamy imiesłów przymiotnikowy, coś co przypomina nam przymiotnik po prostu. Później mamy przyimek przez i następnie mamy wykonawcę czynności. Proszę zauważyć, że wykonawca czynności zawsze będzie w bierniku. I tutaj mamy dwa przykłady. Dom, czyli nasz podmiot, został posprzątany przez dzieci. To jest jeden przykład. Tutaj mamy został, ponieważ mamy aspekt dokonany, czasownik dokonany. I drugi przykład, dom był budowany przez rodzinę. Tutaj mamy aspekt niedokonany, a więc tutaj mamy czasownik być. W czasie przeszłym był. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Jeśli jednak pozostają jakieś wątpliwości, jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie proszę w komentarzach i ja będę wyjaśniać. Na kolejnym slajdzie mamy to samo, tylko w języku angielskim. Jeśli ktoś potrzebuje, to może zastopować film, a ja przechodzę do następnego slajdu, żeby pokazać, jak tworzymy formę imiesłowu przymiotnikowego. A więc tak, jeżeli temat naszego bezokolicznika kończy się na literę A albo E, wtedy końcówka imiesłowu to będzie ny, na albo ne, w zależności od rodzaju gramatycznego. I tutaj mamy formy, a więc oglądać, forma imiesłowu to będzie oglądany, słuchać, słuchany. Następnie widzieć, widziany i słyszeć, słyszany. Proszę zauważyć, że tutaj mamy pewną zmianę, alternację, to z tematu bezokolicznika zamienia nam się w a. I następnie, jeżeli temat bezokolicznika, naszego bezokolicznika kończy się na literę y albo i, albo jeżeli nasz bezokolicznik kończy się na ści, źci albo ci, to końcówka naszego imiesłowu to będzie ony, ona albo one. Oczywiście też w zależności od rodzaju. A więc suszyć to będzie suszony, robić, robiony, nieść, niesiony, znaleźć, znaleziony, jeść, jedzony. I tutaj też mamy pewne zmiany, alternacje. Eś zamienia nam się w si, ziet zamienia nam się w z i eś zamieniamy w dz. I jeszcze jedna kategoria, jeszcze jedna grupa. Jeżeli temat naszego bezokolicznika kończy się na y, i albo u, albo nasz bezokolicznik kończy się na ąć, no to
końcówka naszego imiesłowu to będzie ty, ta i te. Myć, myty, pić, pity, psuć, psuty i zacząć, zaczęty. Tutaj też mamy alternację. On zamienia nam się w e. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne. Pamiętajcie, jeśli są jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzach. Chciałbym Wam jeszcze pokazać inne spojrzenie na to, jak możemy tworzyć nasz imiesłów przymiotnikowy. Tutaj też mamy 3 grupy i w pierwszej grupie do tematu trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego dodajemy odpowiedni przyrostek, czyli dodajemy odpowiednio ny, na albo ne. A więc mając czasownik oglądać, trzecia osoba liczby pojedynczej czasu przeszłego to oglądał, czyli nasz temat to jest ogląda, to ły usuwamy i dodajemy końcówkę, nasz przyrostek, czyli oglądany, słuchany, widziany i słyszany. W drugiej grupie do tematu drugiej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego dodajemy odpowiedni przyrostek, czyli ony, ona albo one. Czyli druga osoba czasu teraźniejszego to jest suszysz, to isz usuwamy, żeby został nam temat i dodajemy przyrostek, czyli suszony, rob, robiony, nieś, niesiony i jedzony. Tutaj musimy pamiętać, że mamy tą zamianę na dz. I trzecia grupa do tematu trzeciej osoby liczby mnogiej czasu przeszłego dodajemy przyrostek ty, ta albo te. Na przykład zaczęli, to jest trzecia osoba liczby mnogiej czasu przeszłego, czyli to li usuwamy, żeby został tylko temat i dodajemy nasz przyrostek, czyli zaczęty. I to już wszystko. Teraz chciałbym Wam jeszcze powiedzieć krótko o czasach w stronie biernej. To jest bardzo łatwe, bo prawie wszystko pozostaje bez zmian. Jedyna zmiana to nasz czasownik. W czasie teraźniejszym używamy tylko czasownika być, no bo kiedy mamy czas teraźniejszy, to używamy tylko czasowników niedokonanych. Nie jest możliwe, żeby używać czasowników dokonanych w czasie teraźniejszym, natomiast w czasie przyszłym mamy czasownik być w czasie przyszłym, czyli na przykład będzie, albo zostać, czyli na przykład zostanie, kiedy mamy aspekt dokonany, kiedy mamy czasownik dokonany, czyli podmiot, czasownik być albo zostać, imiesłów przymiotnikowy, przez i wykonawca czynności. Tutaj pokażę Wam jeszcze slajd z terminami w języku angielskim, a na koniec to co najważniejsze, czyli praktyka. Mamy 8 zdań, które musimy przekształcić ze strony czynnej na stronę bierną. Pierwsze zdanie. Prezydent miasta rozpoczął defiladę. Wczoraj mechanik naprawił mój samochód. Ona pozmywała wszystkie naczynia. Budowali ten kościół 15 lat. Autorka pisała tę książkę 2 lata. On bardzo dobrze kontrolował drona. Rodzice przygotowali śniadanie. Ten fotograf zrobił piękne zdjęcia. Prezydent miasta rozpoczął defiladę. Defilada została rozpoczęta przez prezydenta miasta. Wczoraj mechanik naprawił mój samochód. Wczoraj mój samochód został naprawiony przez mechanika. Ona pozmywała wszystkie naczynia. Wszystkie naczynia zostały pozmywane przez nią.
budowali ten kościół 15 lat. Ten kościół był budowany 15 lat. Autorka pisała tę książkę 2 lata. Ta książka była pisana przez autorkę 2 lata. On bardzo dobrze kontrolował drona. Dron był bardzo dobrze kontrolowany przez niego. Rodzice przygotowali śniadanie. Śniadanie zostało przygotowane przez rodziców. Ten fotograf zrobił piękne zdjęcia. Piękne zdjęcia zostały zrobione przez tego fotografa. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie mieliście żadnych problemów ze zrobieniem tego ćwiczenia. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że był dla Was bardzo pomocny. Zachęcam również do wspólnej praktyki w komentarzach i zostawiania swoich zdań w stronie biernej. A ja dziękuję za obejrzenie tego filmu. Bardzo proszę o subskrypcję, łapki w górę i komentarze. Do zobaczenia na kolejnym filmie w następną niedzielę. Cześć!